Aby zacząć naszą przygodę z szydełkowaniem, będziemy potrzebowali włóczki. Polecam akryl albo bawełnę na szydełko numer 4. Moim zdaniem to najlepszy rozmiar do rozpoczęcia nauki. Gdy będziemy szukali włóczki, to na etykiecie znajdziemy potrzebne nam informacje. W tym miejscu pokazany jest rozmiar szydełka albo drutów. Następnie pokazana jest wielkość próbki, abyśmy sprawdzili, który numer szydełka będzie najlepiej pasował. Potrzebne to jest na przykład do obliczenia ilości włóczki na sweter. W górę liczy się rzędy, w bok oczka. Kolejne oznaczenia mówią nam, jak dbać o daną dzianinę, a na końcu z czego jest zrobiona. Przydadzą się również nożyczki, mogą być takie albo zwykłe. Podstawa, czyli szydełko. Na początek sugeruję kupić jakieś tanie o rozmiarze 4 mm. Możemy także wybrać cały chiński zestaw, dzięki czemu będziemy mogli od razu eksperymentować z rozmiarami szydełek. Możliwe jest, że będziemy robić za ciasno albo za luźno, a wtedy należy zmienić rozmiar szydełka. Są szydełka drewniane albo akrylowe, zwane też plastikowymi. Niestety nie mam takiego do pokazania. Oraz metalowe, które najbardziej polecam, są najbardziej wytrzymałe. Jak zacząć robótkę? Przesuwam nić za tylnymi palcami i owijam wokół kciuka. Wsuwam szydełko w to miejsce, nabieram nić, przeciągam przez pętelkę i ściągam ją z kciuka. To jest zwykła pętelka. Istnieje jeszcze magiczne kółko, które można zobaczyć w innym filmie. Owijam nić wokół palca, aby lepiej panować nad natężeniem nici. Moją robótkę łapię kciukiem i środkowym palcem. W prawej dłoni trzymam szydełko. Aby zrobić początkowy łańcuszek, czyli wykonać oczka, nabieram nić na szydełko i przeciągam przez pętelkę. Należy uważać, żeby nie zrobić tego za ciasno, bo będzie potem trudno robić kolejny rząd. Robię jeszcze 4 oczka. To jest mój początkowy łańcuszek. Oczka łańcuszka na schematach zwykle są oznaczone pustym okręgiem. Po angielsku, amerykańsku jest to chain, skrót CH. Każdy schemat powinien mieć legendę. Typy oznaczenia ściegów mogą się różnić, ale legenda nam pomoże to rozszyfrować. Po oczkach kolejnych ściegiem jest oczko ścisłe. Oczkiem ścisłym będziemy łączyli rzędy. Będziemy przechodzić dalej w serwetce, aby wykonać dany ścieg w innym miejscu. Będzie to pokazane na filmiku z babcinym kwadratem. Aby zrobić oczko ścisłe, należy wbić szydełko w łańcuszek, nabrać nić i od razu tę nitkę przeciągnąć przez łańcuszek i pętelkę, która została nam na szydełku. Wbijamy się w łańcuszek, nabieramy nić i od razu przeciągamy przez łańcuszek i pętelkę. Oczko ścisłe oznaczone jest zwykle czarną kropką, po amerykańsku jest to slip stitch, skrót SLST. Zrobiłam krótki rząd, chcę teraz Wam pokazać, jak zrobić półsłupek. Aby przejść do kolejnego rzędu, robię oczko łańcuszka i obracam robótkę. Wbijam się w oczko ścisłe. Mam 2 grzbiety u góry. Nabieram nić, przeciągam i mam 2 pętelki na szydełku. Nabieram nić i przeciągam przez 2 pętelki. To jest półsłupek. Wbijam się, nabieram nić, przeciągam, mam 2 pętelki, nabieram nić i przeciągam. Półsłupki oznaczone zwykle są X albo małym t. Po amerykańsku jest to single crochet, skrót SC.
Na końcu rzędu uważam, żeby wbić się pod 2 nitki. Kolejnym ściegiem jest półsłupek nawijany. Jego wysokość w rzędzie odpowiada 2 oczkom łańcuszka. Obracam robótkę. Zanim przystąpię do robienia półsłupka nawijanego, muszę nabrać nitkę na szydełko i dopiero wtedy wbijam się w robótkę. Znowu nabieram nić i przeciągam. Jak widać, mam 3 pętelki na szydełku. Nabieram nić i przeciągam przez wszystkie pętelki. Nawijam nić. Wbijam się. Nabieram nić, przeciągam. Nabieram nić i przeciągam przez 3 pętelki. Półsłupki nawijane mają bardzo różne oznaczenia na schematach. Będzie to opisane w legendzie. Po amerykańsku jest to half double crochet, skrót HDC. Po półsłupkach nawijanych kolejnym ściegiem jest słupek pojedynczy. Odpowiada on 3 oczkom łańcuszka na wysokość, więc robię 3 oczka łańcuszka i obracam robótkę. Nabieram nić na szydełko, wbijam się w robótkę, nabieram nić, przeciągam i mam 3 pętelki na szydełku. Nabieram nić i przeciągam tylko przez 2 pętelki. Znowu nabieram nić i przeciągam przez pozostałe 2 pętelki. Jest to słupek pojedynczy. Słupki pojedyncze oznaczone są zwykle prostą linią przekreśloną raz albo literą T, również raz przekreśloną. Po amerykańsku do double crochet, skrót DC. Kolejnym splotem jest słupek podwójny. Słupek podwójny będzie odpowiadał wysokości 4 oczek łańcuszka. Jeżeli chcielibyśmy zrobić słupek potrójny, będzie to 5 oczek łańcuszka i tak to będzie rosło. Robię 4 oczka łańcuszka i obracam robótkę. Jak nazwa wskazuje, muszę owinąć szydełko nitką 2 razy, bo jest to słupek podwójny. Wbijam się w robótkę, nabieram nić, przeciągam. Mam aż 4 pętelki na szydełku, nabieram nić i przeciągam tylko przez 2 pętelki. Ponownie nabieram nić i przeciągam przez 2 pętelki. Nabieram nić i przeciągam przez pozostałe 2 pętelki. Należało to zrobić aż 3 razy, żeby powstał podwójny słupek. Podwójny słupek będzie oznaczony jak słupek pojedynczy, czyli prostą linią, ale będzie przekreślony 2 razy. Po amerykańsku jest to triple crochet, skrót TRC. Jak widać, jest to najwyższy ścieg. Najczęściej będziemy korzystać z oczek łańcuszka, półsłupków i słupków pojedynczych. Jako pierwsze ćwiczenie polecam zrobić babciny kwadrat, który pokazuję w kolejnym filmiku. Dziękuję za uwagę i polecam zajrzeć na mój blog, gdzie znajdziecie więcej porad i kilka pomysłów, co wyszydełkować. Pozdrawiam.